Janina Bany-Kozłowska, artysta ceramik, główna projektantka i kierownik artystyczny Zakładów Ceramicznych Bolesławiec w latach 1987-2019. Dzień dobry Pani Janko. Dzień dobry. Sztuka w Pani życiu była obecna w zasadzie od dzieciństwa, bo wiem, że wybrała już Pani liceum plastyczne jako tą szkołę średnią. Czy od początku to była ceramika tym takim ulubionym elementem sztuki, czy też wcześniej na innych aspektach się Pani skupiała? Może malarstwo, może jakaś grafika? Co wtedy młodej dziewczynie w duszy grało? Absolutnie nie ceramika. Ceramika wyszła zupełnie przez przypadek, także jako szczęśliwym trafem. Szczęśliwym trafem. Dla ceramiki. To dopiero było po studiach, to opowiem później. W każdym bądź razie wybrałam liceum plastyczne, bo zawsze miałam jakieś tam zdolności właśnie plastyczne. Zawsze pociągała mnie bardziej rzeźba, aniżeli malarstwo. Owszem, jakieś sprawy kompozycji, sprawy łączenia, na przykład liternictwa z jakimiś właśnie elementami rzeźbionymi, więc zawsze mnie to pociągało, zawsze mnie to interesowało. Więc ja powinnam zdawać po maturze, powinnam zdawać do Gdańska albo do Poznania, bo to byłoby najbliżej. Natomiast dlaczego ja zdawałam na ceramikę? Dlatego, że to był uczelnia wrocławska i do Wrocławia, bo uczelnia wrocławska miała wydział ceramiki właśnie jedyny w Polsce. Owszem, w niektórych uczelniach były przedmioty ceramika, natomiast ceramika jako wydział, no to była ceramika, szkło, to była właśnie we Wrocławiu. A proszę Pani Janko powiedzieć, bo to miejsce, gdzie spotykają się różne talenty, spotyka się mentorów, ludzi, którzy na pewno mają wpływ na kolejne wybory, a na pewno na ukształtowanie osobowości artystycznej. Proszę powiedzieć więcej, czy kogoś takiego mentora, kogoś, kto pokazał drogę, spotkała Pani podczas swoich studiów? Ja miałam przykład z pani profesor, ówczesnej adiunkt, a potem docent, pani Krystyny Cybińskiej. Natomiast byłam w pracowni pani docent Haliny Olech i pani docent Ireny Lipskiej-Zworskiej. A ceramikę użytkową studiowałam też również pana docenta Rufina Kominka. Więc wtedy to były dla mnie osoby, z których mogłam brać wzór. To były osoby, ponieważ przepraszam, że tak przerywam, wtedy nas było bardzo mało na uczelni. W całej uczelni około 250 osób tylko. To faktycznie na dzisiejsze standardy niewiele. Na moim roku w ceramice potem, bo to od 3. roku zaczyna się specjalizacja, to były tylko 4 albo 5 osób, nas było naprawdę bardzo mało. Więc atmosfera była wręcz taka rodzinna, więc ci nasi mentorzy, opiekunowie, autorytety to były osoby, które nas traktowały tak wręcz po matczynemu, więc bardzo również przeżywali wszyscy z nami nasze sukcesy, nasze jakieś tam problemy. Więc człowiek się bardzo, bardzo zżył. Byliśmy w ogóle bardzo zżyci nie tylko z koleżeństwem, ale byliśmy również bardzo zżyci z naszymi wykładowcami, więc tak to wyglądało. Pani Janko, jeszcze chciałam podpytać o jedną rzecz, bo pochodzi Pani z Pomorza. Studiowała Pani już na Dolnym Śląsku. Jak to się stało, że akurat do Bolesławca Pani trafiła? Cóż zawiodło Panią akurat do tego miasteczka? Jest to zupełnie przypadkowa sprawa. Ja po dyplomie przyjechałam ponieważ dyplom broniłam w listopadzie, byłam tym rokiem, który z 6-letniego toku studiów przechodził na 5-letni, więc należało to wszystko skrócić. Więc dlatego całe wakacje były zajęte. Przemysł realizowałam w ceramice, w porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu.
Natomiast oczywiście artystyczną rzeźbę to realizowałam i grafikę na uczelni, ale wiosną przyjechałam, więc trzeba było jeszcze zabrać wszystkie dokumenty, pozałatwiać różne rzeczy, pożegnać się z akademikiem, więc po prostu po świętach już sobie wyjechałam na święta i po świętach w styczniu albo w lutym, nie pamiętam, przyjechałam do Wrocławia, żeby te wszystkie sprawy pozałatwiać i w kawiarni uczelnianej spotkałam znakomitego starszego kolegę Władysława Garnika. I on, usiedliśmy, popijamy sobie kawę i on tak mówi, wiesz co, a nie chciałabyś, masz taki ładny dyplom, nie chciałabyś pojechać do Bolesławca, zobaczyć sobie tam fabryki, tam są tacy fajni ludzie i w ogóle świetna glina. I tam już pracuję w jednym z zakładów Bronek Wolanin i jeszcze koleżanka pracowała w tym samym zakładzie, co na Polnej, w której pracował pan Bronisław Wolanin, pracowała Wanda Matus, moja też starsza koleżanka. Ona zajmowała się dekoracjami. Zresztą bardzo piękne te dekoracje robiła. No i dostałam list polecający od niego. Mówię, no dlaczego? To jest niedaleko, oczywiście, że pojadę, zobaczę. No i przyjechałam Czy to już jest rok 1974? To jest już rok 1974. Tak, ja w listopadzie 1974 obroniłam dyplom i to już jest rok 1974 i przyjechałam, to chyba właśnie, albo naprawdę nie pamiętam, czy to był styczeń, czy to był luty. I przyjechałam do ówczesnych bolesławieckich zakładów ceramicznych przemysłu terenowego. To było na ulicy Mostowej za dawną elektroniką. Wtedy było kilka tych zakładzików i właśnie tam była dyrekcja na Mostowej. Dyrektorem wtedy był pan Buldańczyk. No i zostałam oprowadzona po zakładzie, a w zakładzie były piece węglowe, okrągłe, takie siermiężne warunki, ale w ogóle taka była atmosfera troszeczkę XIX-wiecznej fabryki właśnie ceramicznej i ludzie toczyli kochry na jakieś tam niewielką ilość galanterii, bo w zasadzie jakieś 2 kufle były, z tego co pamiętam, butelka paź z kieliszkiem i stacką i baba Piast się nazywała. To była taka pękata forma z guzłami na wierzchu. Do tego był kubeczek. To było w ogóle tak niewielka ilość tej galanterii, no ale w szkliwie ziemnym wypalone na brązowo. No i przede wszystkim kilka donic i kilka garnków i makutra do ucierania maku oczywiście. No i podobała mi się ta glina, w ogóle troszkę wiedziałam, nie za dużo, ale trochę wiedziałam o tym Bolesławcu, o pewnych tradycjach. Miasteczko też wyglądało, że jest naprawdę zadbane i bardzo, bardzo takie ładne, urokliwe. No i postanowiłam sobie przyjechać za tydzień, przyjadę i po prostu zobaczę, jak będę mogła tutaj, spróbuję popracować. No i tak się stało. I przyjechałam oczywiście z mieszkania, nic nie wyszło, ale miałam taki problem tutaj z zamieszkaniem, gdzieś tam był wynajęty pokój, ale po miesiącu, kiedy wróciłam znowu do domu, więc pan dyrektor zadzwonił do mnie i bardzo prosił, bardzo prosił, żebym jednak przyjechała. I tak pomyślałam sobie, że mam szansę zacząć wzornictwo, że po prostu można coś zrobić, że nie każdy ma szansę zaczynać prawie od zera. Bo tak, kreować wizerunek od początku firmy. Tak, tak. No i tak się zaczęło. I po prostu potem do Bolesławca przyjechał mój mąż i tak się zaczęło. Ja wpadłam w pewien taki, nie wiem, trans, pasję, angażowałam się bardzo, polubiłam to. W ciągu ponad 45 lat pracy zawodowej stworzyła Pani tych form aż 1600, pewnie ponad, bo to są te, które zostały wdrożone do produkcji. Wiadomo, że w sferze projektów pozostało i powstało ich jeszcze więcej. Jak to zrobić, Pani Janko, żeby pierwsze pewnie się pamięta projekty, ale jak później nie powtarzać się, żeby to cały czas było coś nowego, coś innego? Jak
utrzymać u siebie tę kreatywność? Kreatywność to już jest w człowieku. To po prostu Nie da się wyuczyć. Tego się nie da. To znaczy, może w jakimś sensie, no pewnych rzeczy można się nauczyć, natomiast pewną wrażliwość, pewną kreatywność, no to już trzeba to mieć. Ale no, wiadomo, że na uczelni człowiek się też wszystkiego nie nauczy, więc jest to sprawa wdrażania na produkcji, sprawa uczenia się również na produkcji. Więc mówię, ja zaczynałam w zakładzie, w którym w zasadzie nie było jakiegoś rozwoju technologicznego niesamowitego, więc, ale to też mi pomagało. To po prostu obserwowałam ludzi, podziwiałam panów garncarzy, którzy toczyli te wielkie garnki do kiszenia ogórków, kapusty, nawet przy użyciu w formach gipsowych, ale przy użyciu szablonów, więc ja też nauczyłam się toczyć właśnie przy użyciu szablonów. Tak, czyli wszystko postępowało w czasie, a te czynniki, które człowieka inspirowały, też w czasie się zmieniały, prawda? Bo Polska się otwierała na świat, można było też troszeczkę inne prądy wiały. Tak. Wyjazd do Frankfurtu na targi to było wielkie wydarzenie, ja byłam zachwycona, ja po prostu miałam możliwość obejrzenia, zobaczenia różnych trendów, przywiezienia jakichś katalogów, bo przecież jeżeli ktoś tam z jakiejś fabryki już takiej właśnie doświadczonej, ktoś z kolegów miał możliwość wyjazdu na targi i przywiózł katalogi, to się pochłaniało, oglądało, porównywało. Zaczytywane. Tak, absolutnie. To były po prostu przekazywane do wszystkich kolegów i koleżanek, którzy się tym zajmowali. Pani Janko, mogłybyśmy godzinami rozmawiać o tej naszej pięknej ceramice użytkowej, a ja chciałam podpytać jeszcze o jeden aspekt, taki już chyba bardziej prywatny. Zajmuje się Pani również rzeźbą ceramiczną. Brała Pani udział w wielu plenerach, pewnie na początku dolnośląskich, później ogólnopolskich, następnie międzynarodowych. Teraz jest Pani komisarzem międzynarodowych plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich. Skąd ta pasja? Czy to zupełnie inne oblicze gliny, zupełnie inaczej się z nią pracuje? Można więcej artystycznych doznań może? Dla mnie taka odskocznia właśnie od pracy projektanta do pracy ceramika z prawdziwego zdarzenia, że tak powiem, to było również pozwolenie sobie na tworzenie czegoś, nad czym ja po prostu tylko ja panuję. Że ja się nie muszę tłumaczyć, że to wejdzie do produkcji i dlaczego wejdzie do produkcji i musi wejść do produkcji i jest to dobre, tylko ja sobie po prostu, jest to po prostu przewietrzenie takie mózgu, jest to wyłączenie się z takiej pracy zorganizowanej, podporządkowanej. Ja pracowałam, jeżeli cokolwiek rzeźbiłam, to pracowałam w zakładzie, który już nie istnieje niestety. Po przeciwnej stronie to był zakład, w którym się robiło rury kanalizacyjne, przewody kominowe, donice, różnego rodzaju kamionkę gospodarczą, garnki, których zrobiłam ogromną ilość różnego litrażu, od pół litra aż do 50 litrów, więc to były po prostu, to był przepiękny zakład. Ja mam do niego ogromny sentyment, niestety już nie istnieje i tam była glina z szamotem, pomieszczenia takie, w których zawsze mówię, że ziemię obiecaną można było kręcić. I wtedy plenery, jak przyjeżdżali artyści na plenery, najdłużej prowadziła te plenery pani Krystyna Kuczenreiter, zresztą znakomita ceramiczka. I wtedy można było sobie pozwolić na formy duże, na formy takie, z którymi nie ma problemu z wstawieniem do pieca. Praca artysty ceramika, takiego twórcy, rzeźbiarza, jest pracą zupełnie innego rodzaju. Jest to praca naprawdę, oczywiście to wymaga również, no jest wielu wielkich naprawdę rzeźbiarzy, ceramików, wymaga i
pracy fizycznej też, bo jak się robi większą rzecz, no to niestety, ale trzeba się napracować fizycznie. Jest to zupełne oderwanie się od codzienności dla mnie, od takiej szarości, od takiej szarości nawet życia czasami, takiego, ja pomijam pracę projektanta, bo to jest też pasja i to jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, ale nie każdy się nadaje po prostu, żeby zostać projektantem, bo nie każdy lubi podporządkowanie, zaszeregowanie, pracować na etacie, pracować na produkcji. To trzeba po prostu lubić, to trzeba czuć, to trzeba lubić. Pani Janko, my również podziwiamy i Pani dokonania, i ogromną pokorę wobec tego, co Pani robi. Dziękuję pięknie za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie nam się dane spotkać, żeby o tej pięknej naszej ceramice i użytkowej, i o tym jej obliczu artystycznym również opowiadać. Dziękuję pięknie. Ja również bardzo dziękuję.